Po zeszłorocznym sukcesie serii Legion od Lenovo wielu z utęsknieniem czeka, aż modele od tego producenta pojawią się na naszym rynku. I muszę się Wam przyznać, że jestem jedną z tych osób. Pytanie brzmi, czy jest na co czekać. Zebrałem dla Was trochę testów, które pojawiły się w internecie i tutaj specjalne podziękowania dla Serixo, który nieustannie dostarcza nowe materiały oraz treści na naszym Discordzie. Wracając do tematu, przeglądając dostępne treści wygląda na to, że możemy mieć powtórkę z zeszłego roku i zamiast czekać na nowe konstrukcje powinniśmy polować na zeszłoroczne modele, póki sprzedawcy chcą się ich pozbyć w dobrych cenach. Po premierze Legiona 2021 z ceny starych Legionów 2020 z RTX-ami 2060-115W po początkowym spadku podskoczyło o prawie 30%, ale wtedy nowy Legion zadebiutował w całkiem przyjemnej cenie, bo były to okolice 5000 i był to najtańszy laptop z tak wysokim TGP. Ale niestety to, co widzimy w tym roku, nie nastraja optymistycznie. Wygląda, że sporych zmian nie będzie, a nowe komponenty tylko nieznacznie podniosą wydajność nowego Legiona w stosunku do poprzedniej wersji, za to cena będzie kosmiczna. Jak mawiają niektórzy, sky is the limit. Pierwszą konstrukcją, o której materiały zaczynają się już pojawiać, jest Legion 5 Pro i tutaj w kwestii wyglądu nie mamy zbyt wielu zmian. W zasadzie najważniejsza to, że z lewej strony miejsce portu jack zastąpiło drugie złącze USB typu C. W kwestii matrycy mamy tu ten sam 165 Hz panel IPS w rozdzielczości 1600p. Po co zmieniać coś, co jest naprawdę dobre? I tutaj bardzo duży plus. W zasadzie w nowym Legionie będą interesować nas dwa komponenty, czyli procesor oraz grafika. I najważniejsze, jak wszystko to ze sobą działa w tej obudowie. I tutaj niestety nie mam zbyt dobrych wieści, ponieważ pojawiały się informacje, że nowy Legion Pro w konfiguracji G7 12700H oraz RTX 3070 Ti ma problemy z utrzymaniem temperatur poniżej 100 stopni. Tutaj chciałbym zaprezentować Wam nagranie, które wrzucił jeden ze szczęśliwych posiadaczy nowego Legiona 5 Pro w grze Apex Legends. Udało mi się też odnaleźć nagranie w tym samym miejscu Legiona 5 Pro 2021 z RTX 3070 i Ryzenem 7. Niestety w 4K, ale pozwoli nam to na pewne porównania. A mianowicie widać, że nowy Intel dobija nowego Legiona i pobiera moc, która przydałaby się grafice. Przez co TGP grafiki lata między 115 a 130 W, co niewątpliwie odbija się na wydajności. Pozwoliłem sobie też nagrać w tym samym miejscu wyniki mojego Legiona 5 Pro z Ryzenem 7 oraz RTX 3060-130 W, aby zobaczyć, jak on zachowuje się w tej samej sytuacji. I jak możecie zobaczyć, wyniki są dość zaskakujące. Mamy tu niewiele mniej FPS-ów od nowego Legiona ze sporo mocniejszą kartą. Moim zdaniem przyczyny są dwie. Pierwsza to oczywiście wspomniany wcześniej procesor odbierający moc grafice, a druga to DDR5, które najprawdopodobniej mają kiepskie opóźnienia. A tutaj mamy nagranie testów Cyberpunku 2077, do którego możemy odnieść się bezpośrednio, ponieważ widzimy dokładne ustawienia, na jakich było przeprowadzone. Jak widzicie, nowy Legion otrzymał średnio 50 fps, natomiast minimalnie było to 37 klatek. Natomiast stary Legion otrzymał 41 fps. W opisie macie też link do jednego z pierwszych materiałów z Legionem 5 i 7 12700H oraz RTX 3060. I tutaj mamy zaledwie 10% różnicy, a warto zauważyć, że porównujemy to do Legiona 5 z Ryzenem 7, podczas gdy wersje z Intelem 11 generacji miały kilka procent lepsze wyniki. Więc jak na razie obraz tego, co nas czeka w tym roku, nie rysuje się zbyt różowo i mam nadzieję, że się mylę. Reasumując, może okazać się, że niektóre odświeżone modele z rocznika 2022 będą mniej wydajne od swoich poprzedników w grach, a w najlepszym razie pokażą znikomy wzrost wydajności. Ale co gorsza, będzie bardzo drogo. I obym się mylił, ale cena wersji Pro z RTX 3070 Ti będzie zaczynać się od ponad 10 tysięcy. I to w bardzo optymistycznym wariancie. Nie wiem za bardzo, co Wam radzić w tej sytuacji, poczekajmy na dokładniejsze testy. Ja osobiście będę polował na zeszłoroczne modele Legiona 7 z RTX 3070 lub 3080 lub wersję Pro z RTX 3070, jak tylko trafią się w jakiejś fajnej promocji. Dzięki, że dotrwaliście do końca, postaram się informować Was na bieżąco wraz z rozwojem sytuacji. Mam nadzieję, że materiał okaże się dla Was pomocny. W opisie na dole macie link do naszego Discorda. Do zobaczenia!